Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchidalii. Dzisiaj przepyszna, mięciutka i delikatna rolada makowa drożdżowa, obowiązkowo polana lukrem. Tutaj przygotowałam ją w wersji tradycyjnej, czyli z suchym makiem przygotowywanym od początku do końca. Wy możecie skrócić sobie drogę używając maku suchego mielonego, który wystarczy tylko namoczyć, lub nawet gotowej masy makowej, którą po prostu mieszamy z pianą z białek i wykładamy na surowe ciasto. Dokładny przepis na roladę znajdziecie na orchidalii.com. Link do przepisu umieszczam w opisie pod filmem. Widzicie go również teraz w prawym górnym rogu. Zachęcam też do obserwowania mojego Facebooka i Instagrama. Tam codziennie nowa porcja kulinarnych inspiracji. Nowych widzów zapraszam serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu nie ominą Was żadne nowości tutaj się pojawiające, a łapkę w górę dają dzisiaj wszyscy fani tradycyjnych wypieków, przede wszystkim świątecznych. Jeśli, tak jak ja, używacie suchego maku, przygotowania najlepiej zacząć jest dzień wcześniej, chociaż oczywiście i tego samego dnia też dacie radę. 500 g suchego maku zalewamy wrzącą wodą, tak aby przykryła całość z zapasem około 1-2 cm i odstawiamy na minimum godzinę, chociaż można i dłużej. Przy okazji namaczam jeszcze 100 g rodzynek, ponieważ zazwyczaj o nich po prostu zapominam. Dokładnie to samo z makiem robicie, jeśli używacie maku suchego mielonego, z tym, że tutaj wodę czy mleko jest lepiej dokładnie odmierzyć, bo wszelki nadmiar płynu będzie później bardzo trudno odsączyć. Na 500 g maku potrzebujemy 500 ml gorącej wody bądź gorącego mleka. Gdyby płyn szybko się wchłonął, można dodać jeszcze dosłownie odrobinę. I taki mak również odstawiamy do nasączenia, ale nie musimy go już mielić. A wracając do naszego maku, gdy już napęcznieje, przekładamy go na sito, aby odsiąkł i tak zostawiamy go na kilka godzin, a można również na całą noc. Następnie mak mielimy dwukrotnie i na chwilę odstawiamy na bok. 500 g mąki pszennej typu 500-550 przesiewamy do dużej miski, po czym z przesionej mąki odkładamy 4 łyżki w oddzielną miskę. Dolewamy 3/4 szklanki ciepłego, niegorącego mleka i dodajemy 40 g świeżych drożdży oraz łyżkę cukru. Całość mieszamy do chwili, aż wszystko się połączy i odstawiamy na 10 minut do wyrośnięcia. W tym czasie do reszty przesianej mąki dodajemy około 1/3 szklanki cukru, szczyptę soli, cukier waniliowy duży, 6 żółtek, białka wykorzystamy później do maku oraz wyrośnięty rozczyn. Całość najpierw mieszamy, a później zagniatamy, a gdy składniki z grubsza się połączą, dodajemy jeszcze 150 g rozpuszczonego i przestudzonego masła. Ciasto będzie dosyć rzadkie i raczej klejące, ale dzięki temu po upieczeniu pozostaje miękkie i wilgotne, więc lepiej uniknąć podsypywania dużą ilością dodatkowej mąki. Można natomiast użyć miksera do jego wyrabiania. Pod koniec wyrabiania ciasto powinno być już na tyle stabilne, że da się nawet zagnieść lekko na stolnicy. Gotowe wyrobione ciasto przekładamy do miski, przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę bądź do momentu, gdy podwoi swoją objętość. To dobry moment, aby dokończyć teraz masę makową. Zmielony mak przekładamy do miski i dodajemy namoczone wcześniej rodzynki, pół szklanki posiekanych orzechów, u mnie włoskich, 1 szklankę cukru, szczyptę soli, 1 łyżkę miodu i 1 łyżkę miękkiego masła. Całość mieszamy. Następnie w oddzielnej misce ubijamy na sztywno 6 białek, tych, które pozostały z ciasta, i dodajemy je do maku, lekko całość mieszając. Wyrośnięte ciasto wyjmujemy na stolnicę, dzielimy na 3 równe części i każdą rozwałkowujemy cienko na prostokąt o wymiarach mniej więcej 30×40 cm i grubości około 3-4 mm. Na ciasto nakładamy 1/3 masy makowej i równo rozsmarowujemy, pozostawiając około 1 cm z każdej strony.
Następnie ciasto zwijamy wzdłuż dłuższego boku, końce sklejamy i podwijamy pod spód. Tak przygotowaną roladę zawijamy w arkusz papieru do pieczenia, który wcześniej cienko pokrywamy olejem. Roladę zwijamy dosyć ciasno, pozostawiając dosłownie 1 cm luzu. Gotowe rolady układamy na blaszce z piekarnika, po czym odstawiamy na tyle czasu, ile potrzeba, aby Wasz piekarnik się nagrzał. Makowce wstawiamy do piekarnika na drugi poziom od dołu i pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 40 minut. A po upieczeniu od razu wyjmujemy je z piekarnika i odstawiamy do wystudzenia. Na tym etapie można je już rozwinąć z papieru. Gdy makowce wystygną, przygotowujemy lukier. 1 szklanka cukru pudru i 3-4 łyżki wody, albo tyle, ile potrzeba, aby lukier nie był zbyt gęsty, mieszamy razem, po czym, ponieważ lukier łatwo zastyga, od razu polewamy nim rolady i dekorujemy według własnego uznania. Smacznego!